Odłączyliśmy testowo serwer, który zarządzał całą produkcją. No i właśnie to przedsiębiorca zobaczył na oczy, jak wszyscy poszli dosłownie na fajkę z produkcji. Dobrym zabezpieczeniem są klucze fizyczne. Natomiast o co chodzi z dwusłownikowym uwierzytelnieniem? I możemy mieć bezpieczny sklep internetowy, ale wewnątrz firmy to pracownicy mają takiego... Cześć Kamil. Powiedz Cześć. w kilku słowach, co robisz, czym się zajmujesz obecnie? Obecnie siedzę i nagrywam z wami podcast, ale to pewnie wiecie. A tak naprawdę zajmuję się cyberbezpieczeństwem, czyli staram się wytłumaczyć ten trudny internetowy język na taki bardziej prosty, przyziemny, no i wytłumaczyć, jak bezpiecznie poruszać się w internecie. No a przy okazji zajmuję się nudnymi rzeczami, jak jakieś tam, wiesz, serwery, domeny, hostingi. Nuda. A jak trafiłeś właśnie do tego miejsca, gdzie teraz jesteś? Bo my się poznaliśmy trochę przez The Camels, gdzieś tam powiedzmy nasze drogi się przecięły, no i po kilku latach jesteśmy tutaj. Jak to się stało? Jak ta droga? Już myślałeś, że pytasz, jak dojechałem dzisiaj do studia? Nie, to akurat wiem. Generalnie założyłem, ojejuś, 17 lat temu firmę hostingową, no i sprzedawałem serwery, takie duże serwery, dzieliłem na mniejsze kawałki, no i sprzedawałem ludziom powierzchni na serwerze, żeby mogli hostować swoje witryny internetowe, blogi, strony, e-commerce'y, no wszystko to, co jest w internecie, tak? No i tak sobie prowadziłem tą firmę, przy okazji rozwijałem też inne firmy. No jak zajmujesz się serwerami, no to musisz je zabezpieczać, stąd cyberbezpieczeństwo, więc no tak z 20 lat doświadczenia w cyberbezpieczeństwie od strony właśnie tej serwerowej. A gdybyśmy mieli tak najprościej zdefiniować właśnie pojęcie cyberbezpieczeństwa w e-commerce? W e-commerce. Ja bym powiedział w ogóle bezpieczeństwo w internecie, no bo wyjdźmy z takiego założenia, jak idziesz na kurs prawa jazdy, to cię uczą pierwszej pomocy. Jak idziesz, nie wiem, żeglować, to cię uczą, jak tam przeżyć, jak padniesz do wody, jakieś tam, wiesz, bojki ratownicze, kamizelki, pasy asekuracyjne. W każdym z takich sportów czy hobby mamy bezpieczeństwo. A w internecie jak to jest? No też jest to bezpieczeństwo, tylko z przedrostkiem cyber, czyli uczymy się właśnie jak zapinać pasy bezpieczeństwa, jak włączać poduszkę powietrzną w naszej przeglądarce internetowej, żeby bezpiecznie korzystać z internetu. A w stosunku do e-commerce, no to jak bezpiecznie prowadzić sklep internetowy, żeby on po prostu działał, żeby przestępcy się do niego nie włamali, nie wykradli nam danych lub po prostu go nie uszkodzili. A takie najczęstsze zagrożenia, z jakimi muszą się codziennie mierzyć właściciele biznesów? To właściciele. Ja bardzo często powtarzam, że największym problemem przedsiębiorstwa jest jego właściciel lub właścicielka, bo nie zdają sobie sprawy, że no nie dbają o bezpieczeństwo, no właśnie nie wiem, swojego biznesu, który na nich zarabia, utrzymuje często rodziny, no stąpają po kruchym lodzie, tak? To jest troszeczkę tak jak, nie wiem, w samochodzie, no. Służy ci samochód do pracy, to raczej o niego dbasz. Wymieniasz tam jakieś oleje, filtry, nie wiem, czy ładujesz, czy tankujesz, czy czyścisz, polerujesz. Tak samo jest ze sklepem internetowym, z e-commerce'em. To jest produkt, o którego trzeba regularnie dbać, no bo jeżeli on w jakikolwiek sposób się uszkodzi, no to ty przestajesz zarabiać, jak ci się samochód zepsuje, no to najczęściej no on nie jeździ. Gorzej jak tym samochodem komuś wyrządzisz krzywdę i tak samo jest ze sklepem internetowym. Twój sklep może wyrządzić komuś krzywdę. Pewnie zapytacie jak. No tak, No czytasz w moich myślach. Dokładnie. Znaczy jak to się stanie? No wyobraź sobie, że sprzedajesz produkty, no nie wiem, erotyczne. Laskę Jacka. Tak, laskę Jacka. Albo różne jakieś produkty erotyczne i te dane wyciekły, nie? No i nagle sobie widzę, Marek kupił takie dildo na przykład, nie? No i teraz, co ja mogę z tym zrobić w internetach, nie? No to więc zobacz, jako właściciel sklepu internetowego ujawnił pewne dane o tobie. No tobie nie będzie fajnie, więc pewnie się będziesz z tego powodu smutny, pójdziesz do sądu, wygrasz sprawę sądową być może z tym właścicielem tego sklepu internetowego. No i taki przedsiębiorca ma problem. Nie działa mu sklep, dane klientów wyciekły, jakieś tam kary z RODO, opinia poleciała, komentarze w internecie, wkurzeni ludzie, to może niech już on lepiej tego sklepu nie prowadzi, tak? Bardzo często takie włamanie to jest koniec biznesu dla przedsiębiorcy. Dlaczego to są tak duże kary? Niekoniecznie kary, bo kara może być bardzo mała, bo kara jest z obrotów, natomiast no właśnie, jakby wyciekły informacje, że wracamy do tych dildosów, tak? Że kupujesz dildosy, jest to w internecie. Jak myślisz, czy ktokolwiek zaufałby potem temu przedsiębiorcy, żeby tam kupować? Raczej nie. No właśnie o to chodzi, reputacja siada. Wpiszesz nazwę sklepu, nazwę właściciela, to Google szybko to wypozycjonuje strony rządowe, strony z RODO, strony, które piszą o cyberbezpieczeństwie, dosyć szybko się wypozycjonujesz jako ta osoba, która
wyciekła dane, nie? I to jest, zaufanie siada po prostu. Gdybyśmy się chcieli, Kamil, przed tym zabezpieczyć, to jak można to zrobić? To trzeba tak naprawdę, mówisz jako właściciel jakiegoś e-commerce'a? Tak, e-commerce'a? jako właściciel e-commerce'u, którego potencjalne dane mogą wyciec i chce się przed tym zabezpieczyć. Wiesz, to są dwie drogi, no bo e-commerce to naprawdę ogromna taka bańka, tak? To zależy, czy mamy e-commerce postawiony na jakimś SaaS-ie, Software as a Service, to tam tak naprawdę mamy Shared Security Responsibility Model, gdzie dostawca oprogramowania dba za większość bezpieczeństwa. My tak naprawdę dbamy o to, co my możemy zrobić, czyli login i hasło i inne zabezpieczenia po naszej stronie. Więc SaaS dla osób nietechnicznych jest super rozwiązaniem, bo całe to cyberbezpieczeństwo w większości jest zepchnięte na dostawcę usług internetowych. Czyli tutaj dla takich mniej świadomych osób coś takiego jak Shopper na przykład. Shopper, Shopify, tego jest naprawdę dużo, tych platform. Płacisz i jedyne, o czym tak naprawdę musisz pamiętać, no to trudny login, trudne hasło pewnie do platformy sklepowej, nie da ci nabrać na phishingi i tak dalej, ale cała ta technologiczna rzecz od ciebie spływa. No ale to kosztuje. Miesięcznie jakiś tam abonamencie. No z drugiej strony mamy dostawców e-commerce'a typu jakieś WooCommerce'y, Presty, Shopy, Magento. No i ludzie mówią, o, fajne, bo za darmo, nie? To sobie wezmę i zainstaluję. No to wiecie, że to tak nie działa, bo zainstalujesz tak, trzeba kupić serwer, trzeba kupić domenę, certyfikat SSL. Okej, one są z 2016 roku bezpłatne, ale trzeba to wiedzieć. Potem trzeba o to dbać, regularnie aktualizować, mieć programistów, deweloperów, administratorów, systemy monitoringu. To wszystko, za co płacimy w takim SaaS-ie, nie? Więc mamy dużo więcej rzeczy do roboty, ale no pod kątem cyberbezpieczeństwa, jeżeli osoba jest nietechniczna, niech wybierze SaaS. A wspomniałeś że powiedziałeś o phishingu. Jakbyś mógł wytłumaczyć naszym słuchaczom, nie wszyscy wiedzą, czym jest phishing? Czym jest? Czy to jest takie łowienie ryb? Tak, to jest dokładnie łowienie ryb, metoda podszywania się pod kogoś lub po coś, żeby wyłudzić pewne dane. No i wyobraźmy sobie, że ktoś do ciebie zadzwoni, czy napisze maila, SMS-a, podszywając się na przykład pod swojego dostawcę. Tak? Cześć, jestem Tomek, jestem twoim dostawcą, ostatnio kupiłeś u mnie tyle i tyle produktów do swojego sklepu internetowego, dzisiaj mamy nową platformę sprzedażową, tutaj masz linka, kliknij tam i się zaloguj. No i taki właściciel mówi, o spoko, mój dostawca z towaru do mojego sklepu ma nową platformę, to się zaloguje. No i klika w link, nic się nie stało, bo kliknął w link, tak? Obalamy mity, że klikanie złe, ale po kliknięciu wyskakuje login i hasło. No jakie on tam wpisze hasło? Swoje. No swoje login i hasło i właśnie przestępca zdobył login i hasło tego człowieka. No i najczęściej niestety ten login i hasło pasuje też do witryny internetowej, sklepu Allegro, mBanku, Berebanku, Inbanku, wszystkich banków i tak dalej, poczty, Instagrama, Facebooka. No i już tak naprawdę wiecie, jaki to jest problem. Kara z RODO przy tym to Bo w mecie jest to dosyć popularne cały czas. Tak, to wszędzie jest popularne. Ostatnio chyba czytałem na OLX-ie, na Allegro, że bardzo dużo jest takich tak. Chyba większość w Polsce to jest... No duża platforma, więc jak to w marketingu, nie? Jak wyślesz 100 milionów maili, a konwertuje ci 2%, tak? Przestępcy działają tak samo, nie? Na konwersji, na remarketingu, u nich jest dokładnie tak samo jak w branży, tak nie? Jest. Wspomniałeś o hostingu, tak? O kosztach. Bo jak zacząłeś swoją przygodę z serwerami, z hostingiem, potem bezpieczeństwo, to jakie cechy powinien mieć taki bezpieczny hosting? Ojej, to takie najważniejsze. Na co zwrócić uwagę, wybierając? Ja powiem tak, wybierając dowolny hosting na polskim rynku, on będzie bezpieczny. Tak? Tu nie ma co porównywać, bo to jest tak samo, jakbyś mnie pytał, ile mamy piekarni w Polsce? I jakbyś mi zadał pytanie, jaka jest najlepsza kajzerka? No generalnie ta, którą kupisz, jest najbliżej ciebie bo nie będziesz jechał specjalnie, nie wiem, z Warszawy do Poznania, żeby kupić ulubioną kajzerkę, tak? Więc hosting w Polsce dzisiaj, w sumie tak naprawdę w większości czasów wszystkie polskie hostingi są bezpieczne, tak? Natomiast oczywiście są włamania, tylko nie na hostingi, tylko na strony internetowe przedsiębiorców, którzy nie dbają o tą swoją działkę. Czyli znowuż, dostawca usług hostingowych bardzo mocno dba o serwery, no bo włamanie się na serwer hostingowy oznacza to, że przejęto konta wielu klientów, co dla firmy hostingowej może być również koniec biznesu. Najczęściej te włamania docierają, bo przedsiębiorca nie zadbał o swoje bezpieczeństwo. Więc nawet jak się czyta w opinie w internecie, na tym hostingu na przykład było dużo włamań. Nie było dużo włamań, po prostu jest to duży hosting, ma dużo stron, jest tam dużo ludzi, którzy o nie nie dbają i to były włamania po prostu z prawdopodobieństwa i z całej tej matematyki tylko i wyłącznie tam. Więc dowolny hosting. Nie znam hostingów, które są niebezpieczne, tak bym powiedział. Okej, czyli tutaj głównie
wina leży po stronie Najczęściej. W właścicieli. 99%. Czyli to wynika z tego, że oni mają po prostu do hostingu takie same hasło jak do strony, tak? Do sklepu. Do hostingu mają to samo hasło, co do Ktoś strony. włamując się do strony, włamuje się od razu na hosting. Powiem ci lepiej, to nawet nie trzeba się włamywać, bo właśnie dostanie taki właściciel na Facebooku linka, weź tam się zaloguj, on się loguje. No zablokujemy ci konto. Tak, i hasło z Facebooka pasuje i do hostingu, i do strony internetowej, i jeszcze do banku, tak? I to jest ten problem, nie? Że wszędzie mamy ten sam wytrych, no i potem mamy pretensje właśnie, nie wiem, do dostawcy usług, włamali mi się na sklep. No taki dostawca usług może powiedzieć, no nie włamali się, zostawiłeś otwarty. Po prostu oni tam weszli. My za dużo nie możemy zrobić tak naprawdę. Wspomnieliśmy o tym e-commerce, który jest dosyć popularny na naszym rynku. Pewnie wynika to z ceny uczciwej, która za niego jest. Zero, no. Tam często są aktualizacje wtyczek, aktualizacja oprogramowania. To też pomaga w cyberbezpieczeństwie? Jest to ważne? I znowuż, to jest, jak to w każdej branży, to zależy. To jest dosyć trudny temat. Znaczy, spłaszczając, powinniśmy aktualizować jak najszybciej wtyczki, dodatki, wszystko to od przeglądarki internetowej po właśnie wtyczki w naszym WordPressie, WooCommerce, czymkolwiek tam, co by to nie było. Natomiast to się wiąże z drugim problemem. Może to, że załatamy jakąś lukę aktualizacją, może się okazać, że ta wtyczka przestaje być kompatybilna, albo sklep nam się inaczej zaczyna wyświetlać, inaczej działa. No i wtedy co? No, my nie sprzedajemy, bo No, zgadza się. ukryliśmy lukę, ale widzisz, dlatego potrzebujemy programisty, który to naprawi, który to zrozumie. Czasem te aktualizacje, żeby też nie, że dzisiaj jest aktualizacja, nie kliknę teraz. No bo często te aktualizacje, ktoś musiałby to czytać, co zmieniają. Ta wtyczka odpłatności, czy warto aktualizować wtyczkę odpłatności? Pewnie brzmi tak. Ale jak sobie przeczytacie, co nowa wersja wnosi tej wtyczki, to będzie napisane, poprawiliśmy 4 literówki. No to nic się nie stanie, jak nie zrobić aktualizacji wtyczki odpłatności, chyba że będzie, że ta aktualizacja jest ważna, bo zawiera lukę bezpieczeństwa, tak? Ale widzisz, to musisz poświęcić czas, musisz być osobą techniczną, sprawdzać to. No, jeżeli mamy sklep internetowy, przeciętnie ma, 20, 30, niektóre mają po 70 wtyczek, no to weź sobie sprawdzaj, średnio co 2-3 dni wychodzi aktualizacja i teraz, czy warto to aktualizować, czy jest to luka bezpieczeństwa, czy wtyczka odpłatności być może ma lukę bezpieczeństwa, zaktualizujemy, ale przez to przestanie działać system rabatowy. No i tak dalej. Stąd mówię, osoby nietechniczne, lepiej SaaS, bo SaaS robi to za nich. Jak już ktoś ma tego WooCommerce'a, to naprawdę, żeby miał, nie powiem informatyka, bo tak jak lekarza, tylko niech ma programistę i administratora lub chociaż z tym kimś od hostingu pogada, żeby oni zadbali i mu pomogli technicznie, bo to nie jest takie proste. Jest miliardy zależności, jedna wtyczka z drugą wtyczką, jedne płatne, licencje, nielicencje, wersja oprogramowania na serwerze. To robi się skomplikowane drzewo. Ja podziwiam osoby, które odpalają sobie WooCommerce'a jeszcze, pewnie znowu mnie połowa internetu znienawidzi, ale jak słyszę, że wirtualne asystentki po tygodniowym kursie stawiają sklepy internetowe, to w sumie ja mogę po obejrzeniu filmiku na YouTubie zrobić operację na otwartym sercu, nie? To jest mniej więcej ten sam poziom wiedzy, tak? No więc ja mówię, lepiej jak ktoś ma przeżyć w internecie i jego biznes ma działać, lepiej SaaS. No teoretycznie jest to dosyć proste. Kupuję hosting, wgrywam WordPressa, na WordPressa wgrywam szablon i działa. No nawet są automaty, które to robią i ja mówię, operacja na człowieku też jest prosta. Nie wiem, przetnij, coś tam zszyj, zaszyj, to wiesz, 3 kroki, nie? Nie zapomnij nie zapomnij zostawić nożyczek tam i tyle. Widzisz, zapomnieliśmy, żeby jeszcze znieczulenie mu dać, tak? Pacjent, cofamy. Dokładnie. I właśnie to wygląda, że to jest proste, natomiast to nie jest proste, stąd jest dużo ataków i wydaje mi się, że poświęcenie paru 10 złotych, nawet 100 złotych miesięcznie za to, że mamy jakąś platformę, która dba o bezpieczeństwo, jest lepszym rozwiązaniem niż potem wycofanie się z tego błędu, który popełniliśmy, lub ten sklep po prostu przestanie działać, zostanie uszkodzony i zapłacimy ogromne pieniądze za przywrócenie tego do życia. Już nie mówiąc o tym, że wydaliśmy, żeby to stworzyć, tak? Żeby to jakoś zaczęło banglać. Zaczęło banglać, bo wiesz jak to jest, jak wyklikujesz sobie ręcznie, to i tak to ładnie nie działa, tak jakbyś chciał, nie? Tu nie ma tłumaczeń, tu czegoś nie ma, tu coś się nie połączyło, tu gdzieś tam, tu i tak dalej i ten sklep wygląda fatalnie. A jak wygląda fatalnie i on w wielu miejscach jest nieprzetłumaczony, bo takie sklepy się niestety zdarzają, że add to cart, nie? Zamiast dodać do kaszyka, ktoś nie przetłumaczył add to cart, no i to teraz postawcie się z punktu widzenia kupującego.
Kupujący, który jest bombardowany już w telewizji, co mi się bardzo cieszy, uważaj na fikcyjne linki, na złe linki, nie klikaj, sprawdzaj, czy jest regulamin sklepu, czy są dane i tak dalej, nie? Wchodzi na taką stronę, która wygląda jakby została wyrzeźbiona właśnie przez cyberprzestępcę na kolanie tylko po to, żeby oszukiwać ludzi. I ty jako właściciel zaczynasz się zastanawiać, czemu u mnie ludzie nie kupują? No stary, no nie kupują u ciebie, bo twój sklep wygląda jak to, co robią Rosjanie. Tutaj jeszcze i rzecz, tak dalej, która nie? jest bagatelizowana przez jeszcze większość sklepów, no czy już nie tak dużo, ale nadal, wersja mobilna i wersja desktopowa. No dokładnie, mobilna, desktopowa, ale mówię, nawet brak regulaminów, regulaminy szablonowe, nieprzetłumaczone frazy, niedziałająca wyszukiwarka, coś się wykrzaczyło. Sklep mniej więcej wygląda, ale mówię, jak przyjdzie sobie taki typowy Kowalski, nie, mój tata i popatrzy na to mówi, no nie wygląda to legitnie, tak, nie kupuje. No jest tyle sklepów, dokładnie. Dostępność taka, wolę zapłacić 10 zł więcej dokładnie, niż... pójdę sobie na Allegro i sobie tam Dokładnie, kupię, nie? I tak. właśnie na tym to polega, że no nie zrobisz dobrze tego sklepu, nie znając się technicznie, a przestępcy właśnie tak robią fikcyjne sklepy. Biorą WordPressa, biorą darmowy szablon i to też jest ciekawe, że twój sklep, który właśnie sobie wyklikałeś na darmowym szablonie, wygląda dokładnie tak jak 10 000 fikcyjnych sklepów na darmowych szablonach, nie? Teraz... Dla nich to też jest najszybsza droga, żeby no oczywiście, automat im stawia miliony sklepów, tanie AGD, bardzo tanie AGD.pl, takie wiesz, miliony stron wygenerowane, ktoś się na to złapie, idąc mówiąc o masie, nie? No i ty robisz sobie sklep z tanim AGD, marek-tanie-agd.pl na przykład. No markowe tanie AGD. Markowe tanie, dokładnie, markowe tanie AGD. Albo markowe gwoździe. No właśnie, markowe gwoździe.pl. No i tak. widzisz, no i wtedy twój sklep wygląda jak sklep cyberprzestępców i ludzie tam nie chcą kupić. Ale już wiesz, pomijmy fakt, bo tam po zakupie przecież musi przyjść mail do ciebie, nie? Musisz sobie obsłużyć to, żeby maile przychodziły, żeby nie wpadały do spamu ludziom i tak dalej. To jest kolejna ogromna działka. Przestępcy kochają to, nie? Twój mail, ty nie wiesz, jak go zakodować, nie wiesz, dlaczego nie wpada w spam, bo idzie może stąd, bo gdzieś tam. Wysyłasz przez jakieś inne systemy i tak naprawdę masz tyle tego do zrobienia. Ja sam pewnie wielu rzeczy nie pamiętam, co jest do zrobienia w e-commerce, że twój sklep po prostu nie zarabia, bo wygląda jak sklep cyberprzestępców, a ludzie się po prostu boją. Jak dobrze czytam, brak aktualizacji wtyczek to jeden z błędów, które pomagają we włamaniach. Tak. Z twojego dużego doświadczenia, jakie jeszcze błędy są najczęstsze, które popełniają właściciele biznesów, już nie tylko e-commerce'ów, ale które pomagają przy włamaniach? Generalnie brak aktualizacji to jest taka przyczyna bardzo fajna, no bo jeżeli przestępcy widzą, że wychodzi na przykład ważna aktualizacja do jakiegoś modułu w WooCommerce, no to teraz wiemy, że wszystkie niezaktualizowane są dziurawe. To wystarczy napisać automat, który wejdzie na miliardy sklepów i je przejmie, tak? Więc aktualizacja to jedno. Taka, bym powiedział, w ogóle ignorancja. Zapłaciłem programistom 20 000, postawili mi sklep i działa, nie? I teraz już nic nie muszę płacić. No więc właśnie, to trzeba płacić za utrzymanie tego, żeby to działało, żeby tego nie ignorować, bo to, że sklep działa, że sklep aktualizujemy, nie oznacza, że serwer mamy zaktualizowany, hosting, bo w hostingu też mamy tam opcję wyboru, na której wersji PHP chodzimy. Hostingodawca za ciebie tego nie zrobi, bo jakby zrobi to za ciebie sam, to może ci zepsuć stronę. Ty musisz ręcznie wiedzieć, wyszło nowe PHP typu, nie wiem, 8.2 albo 8.3, ale dalej moja strona działa na 7.6, ja muszę wejść i sobie kliknąć i zmienić, tak? Więc mimo, że hosting jest bezpieczny, daje ci nowszą wersję PHP, to dalej twoja odpowiedzialność, włącz ją na swojej witrynie, nie? Przedsiębiorcy tego nie robią. W ogóle taki duży błąd bardzo często jest taki, że przedsiębiorcy absolutnie nie mają pojęcia, gdzie kupili domenę i serwer. To jest standard, a ponieważ nie wiedzą, gdzie to kupili, to bardzo łatwo jest ich okraść i oszukać, no bo znowuż, weźmy sobie przedsiębiorcę, który kupił sklep internetowy, zapłacił firmie najczęściej programistycznej. Programiści kupili mu gdzieś serwer, dali mu te dane, wysłali na maila, no ale po tych 4 miesiącach to on nie wie, gdzie to jest. Mija rok, czas odnowić domenę, no i co? No nie odnawia tej domeny, sklep mu przestaje działać, ale dużo wcześniej przestępcy bardzo często lubią wysłać fikcyjnego maila. Ej, drogi przedsiębiorco, twoja domena właśnie wygasa. No i przedsiębiorca dostaje, chyba moja, no. Czy ja tam kupowałem? No nie pamiętam, ale jest fakturka, trzeba płacić. No i nie dość, że przelewa pieniądze i po prostu traci pieniądze, to bardzo często musi się zalogować do jakiegoś panelu, żeby zrobić tą opłatę i znowuż zostawia login i hasło i przestępcy mają dostęp, tak? Więc taka niedbałość, totalna niedbałość, ignorancja. Kupiłem, mam i nie chcę teraz zarabia, nie? No to trzeba się pilnować. To, co zauważyłem, przedsiębiorcy najczęściej skupiają się, nie wiem, na marketingu, na social mediach, na tym, jak tam, nie wiem, AI dorzucić, zrobić mailing automation, nie? A wszystko to stoi na takim coraz bardziej próchniejącym, gnijącym fundamencie. Tykająca bomba. To jest dosłownie tykająca bomba, nie? I w pewnym momencie to po prostu może puk i się wszystko wali. Cześć. Dzięki, że nadal słuchasz tego podcastu. Pozwól nam dalej rozwijać ten projekt.
zostaw komentarz pod tym filmem, gdziekolwiek go oglądasz lub słuchasz, kliknij obserwuj na Spotify i subskrybuj na YouTube. Będzie nam bardzo miło, jeśli podzielisz się tym odcinkiem na swoich social mediach. Da nam to jeszcze większego kopa, żeby dalej rozwijać ten kanał i pomoże dotrzeć z naszymi treściami do nowych odbiorców. Pogadaliśmy, Kamil, trochę o tym cyberbezpieczeństwie z strony przedsiębiorcy, a przedsiębiorcy też mają pracowników i czasami zdarza się, że ci pracownicy mają nadmierne uprawnienia. Jak sobie z tym poradzić i gdzie postawić tą granicę tych uprawnień dla pracownika? Wiesz, z tymi uprawnieniami to bywa różnie, tak? Ja zawsze chciałem mieć jak najmniejsze uprawnienia. Gdziekolwiek nie pracowałem jeszcze na umowę o pracę, ja chciałem mieć najmniejsze uprawnienia. Dlaczego? Bo ja tam nie mam dostępu, dupy nie będą mi truć. Nie? Natomiast przy okazji wyszło to, że to jest cyberbezpieczne, tak? Bo mam dostęp tam, gdzie powinienem. Natomiast z pracownikami, z tym, jeżeli chodzi o te uprawnienia, to naprawdę jest pół biedy. Gorszy jest problem taki, że znowuż, tak przedsiębiorca nie wie nic na temat cyberbezpieczeństwa, to pracownicy bardzo często jeszcze mniej wiedzą, a szczerze powiedziawszy, oni mają to w dupie. No bo pracują dla kogoś. No co, zwolnisz mnie? To sobie pójdę gdzie indziej. Nie? I to jest właśnie ten problem, że o ile przedsiębiorca jeszcze rozumie, to jest mój sklep, on powinien działać, i jest strasznie zdenerwowany, jak nie, nawet się hosting wysypie, to pisze już na forach, o, mój serwer nie działa od 20 minut, tracę miliony. Stary, zapłaciłeś 20 zł za ten serwer, nie wymagaj cudów, nie? Natomiast pracownicy, serwer nie działa, sklep nie sprzedaje, fajrant. Fajka, idziemy na fajkę. Dokładnie, idziemy na fajkę, fajrant, bo i tak pensja musi przyjść. Dokładnie tak. I jeżeli będzie włamanie z winy pracownika, no to co pracownik? No włamali cię, bo nie mają szkoleń cyberbezpieczeństwa. I pierwsze co to wejdzie na pracuj.pl i będziesz szukał nowej roboty, nie? Dzwoniłeś do Włodka, żeby to naprawił? Czekaj, spalę. Dokładnie tak to wygląda i mówię, obserwowałem wiele takich ataków w firmach, nawet pewne były symulowane na zlecenie, że tak powiem, właścicieli. Były to e-commerce, ale też miały produkcję, swoją halę magazynową i tak dalej. Odłączyliśmy testowo serwer, który zarządzał całą produkcją, no i właśnie to przedsiębiorca zobaczył na oczy, jak wszyscy poszli dosłownie na fajkę z produkcji. I ja mówię, no czekaj, nie? Przecież masz firmę z Warszawy, która cię obsługuje, nie? On tak patrzy. Po 45 minutach ktoś z biura wyszedł, mówi, że chyba produkcja nie działa, trzeba by zadzwonić po informatyków, nie? 45 minut. Tak nie działa fabryka. Wy to ustawiliście wszystko, tak? Znaczy tak, ja powiedziałem zasymuluję ci, jakie masz luki w procesach, nie? On był w ogóle w szoku, nie, bo mam firmę z Warszawy, coś się odłączy, wszystko zdziała, nie? Będzie git, nie? No i po tych 45 minutach biuro zaczęło szukać telefonu do tej firmy. Okazało się, że to nie takie proste. Bo nikt firmy nie wiedział, kto ich obsługuje informatycznie. I to jest standard. No, jak przedsiębiorca nie wie, gdzie kupił domenę, tak? Kto by tam się zawracał głową? Dokładnie, zwłaszcza jak to odnawiasz raz na rok. Znaleźli w księgowości, tak? Bo księgowość im powiedziała, komu płacą. Więc znaleźli nazwę firmy, z nazwy firmy weszli sobie na Google i znaleźli telefon, zadzwonili, no i wtedy była smutna rzeczywistość. Bo firma z Warszawy, jasno, pomożemy, oczywiście rozumiemy, że tam, bo to była symulacja, że serwer jest uszkodzony, po prostu go wyłączyłem fizycznie, tak? Rozumiemy, serwer jest uszkodzony, faktycznie nie widzimy go, nie działa. Nie monitorowali całodobowo, bo nie było tego w kontrakcie, tylko na zgłoszenie, więc wiesz, jakby nikt nie zauważył, to oni też nie wiedzą. Po czym smutna informacja, jasne, to do 10 dni roboczych przyjdziemy go naprawić. Tak? No i przedsiębiorca mówi, to jest niemożliwe, tak? Mówię, no ale taki masz kontrakt z tą firmą. IT, ludzie nie mają pojęcia, co się dzieje, jak nie działa fabryka stoi. Policz sobie, ile tracisz. Skoro mówisz, że to był e-commerce z własną produkcją, to tam naprawdę musiały być obroty. Tak. E-commerce z własną produkcją, duża hala magazynowa i tak dalej. No w ogóle, no i to jest 10 dni, no. No mówię, do 10 dni przyjedziemy. Przyjedziemy, ale to nie znaczy, że naprawią, tak? Okej, no to my ten serwer włączyliśmy, produkcja ruszyła, ERP tam ruszył, wszystkie systemy magazynowe, statusy. No i po prostu, ale tak mniej więcej wygląda to w firmach, że kto się tym przejął? Maszyna nie działa, ja nie robię, mam przerwę, tak? No co to myśli, taki człowiek, który tam pakuje kartony, będzie z serwerem biegał, nie? Więc już widzisz, nawet nie mówię o cyberbezpieczeństwie, tak? Wyobraźmy sobie, że ten serwer nie został wyłączony, tylko został zhakowany, nie? To będzie jeszcze większy problem, tak? Ale to jest ta podstawa, ta ignorancja i niewiedza. My budujemy biznes elektroniczny, a w ogóle się tym nie interesujemy. Skupiamy się na sprzedaży, marketingu, na klientach, a nasze fundamenty dosłownie chwieją się na każdym kroku. Nie? Co z tego, że będziemy mieli sprzedaż, co z tego, że będziemy mieli duże social media, jak w każdej chwili, w każdej sekundzie to może wszystko dokładnie rypnąć, tak. Bo ktoś to może przejąć, albo nawet nie tyle przejąć, co udostępnić dane, tak jak mówiłeś, no i pozamiatane. No pozamiatane, bo teraz ostatnio szkoliłem jedną firmę, która zajmuje się sprzedażą kosmetyków do aut, do car detailingu i tak dalej. To było naprawdę bardzo ciekawe szkolenie, bo tam im opowiadałem o atakach typu ransomware i właśnie zadałem im pytanie, że ransomware wchodzi, szyfruje wszystkie dane na serwerach,
Po czym oni mówią, spoko, my mamy kopie zapasowe. No ja mówię, no gdzie macie te kopie? Standardowe pytanie, tak? No gdzieś tam na serwerze. No jakiś informatyk mówi, no tak, ale my mamy na tym samym serwerze, na którym to jest. No to jaka kopia? Serwer się zaczyfruje, nic nie ma. No ale czemu nie mamy na innym? No bo tam pół roku nie mówicie, że nie ma budżetu na drugą maszynę, bo ważniejszy jest marketing, nie? No dobra, ale no to ten serwer się przecież nie wyłączy, coś tam mamy UPS-y. Przecież UPS-ów w ogóle nie mamy, bo też nie kupiliśmy, nie? I to tak w trakcie szkolenia wychodzą takie kwiatki i oni, aha, to jednak to jest ważne, nie? No i to jest tak, sprzedaż jest super, firma jest znana, robi milionowe obroty. Jesteś w stanie po prostu, nie musi być cyberprzestępcą, musi być sprzątaczką, która niechcący szmatą mokrą poleci po serwerze, nie? I po firmie. No. Zahaczyłeś o kopie zapasowe. Tak. To jak zrobić taką skuteczną politykę tej kopii zapasowej? Skutecznie, to jest dobra odpowiedź, nie? Kropka, nie? W taki sposób, że jesteś w stanie odtworzyć sklep. I to przepisów będzie milion, bo dla każdego przedsiębiorcy będzie coś innego. Porównamy sobie powiedzmy dwa e-commerce'y, totalne dwa różne e-commerce'y. Na przykład mój ulubiony przykład to jest Filharmonia Łódzka. Filharmonia Łódzka też ma sklep, pewnie witrynę, albo każda filharmonia ma sklep, na którym sprzedaje bilety na swój koncert. Nie? I teraz to będzie łączyło się z kopią zapasową, jak i z dostępnością. Jeżeli Filharmonia Łódzka sprzedaje tylko swoje bilety na swoje koncerty, to jak to się wysypie, to nie muszą tego szybko przywracać, bo nikt nie kupi tych biletów nigdzie indziej. Nie walczą z konkurencją, tak? Po prostu ludzie przyjdą do kasy, to jest ta kopia zapasowa, nie kupią online, kupią w kasie, tak? U nich na miejscu, więc oni nie bardzo muszą się przejmować. Znowuż Filharmonia pewnie sprzedaje tych biletów raz na koncert ile? 50, 100? No nie znam pojemności, ale to nie są duże liczby, więc nawet jak coś się wykrzaczy... 1000 to też. 1000 nawet, tak? Nawet jak coś się wykrzaczy i mają kopię sprzed tygodnia, to są w stanie ręcznie po fakturach zobaczyć, kto kupił jaki bilet, nie? Więc zobacz, w takim miejscu kopia zapasowa robiona raz na tydzień na pendrive'ie przez informatyka jest ok. Ale zamieńmy się, teraz mamy sklep internetowy, duży e-commerce, który robi 1000 transakcji na godzinę. Nie? No to tutaj jak coś się wykrzaczy i musimy 4 dni czekać, to są miliony straconych zamówień. Ludzie zapłacili, a ty nie wiesz co wysłać, nie? I tutaj robienie kopii raz na dzień, no też jest złym pomysłem. Bo w ciągu doby sprzedajesz 24 000 produktów, nie? Więc być może kopia zapasowa musi być robiona co, nie wiem, godzinę, co 10 minut, co 15, albo tak zwana kopia na żywo, nie? W razie jakiejś awarii, żeby to odzyskać. W sensie, że zapisuje się w 2 miejscach jednocześnie? W 2 miejscach, tak naprawdę to w 3 się powinno zapisywać, ale mówię, nie wchodzimy w szczegóły techniczne, bo każdy to musi sobie wyobrazić co i jak. Zobaczcie, ale mamy też SaaS, Software as a Service. Oni za nas robią kopię, prawda? A co by było, gdyby oni nie zrobili kopii? Może się tak zdarzyć? Może. No może, mogli mieć awarię, mogli mieć. Więc mimo tego, że mamy jakieś usługi w chmurze, też sugeruję robić kopię. Prosty przykład. System do mailingu. Na pewno jest system do mailingu w sklepach, wysyłanie, promocje, bla, bla, bla i tak dalej, nie? MailerLite, MailChimp, nie? Oni robią za nas kopie zapasowe. No robią, po prostu. Nie stoi nic na przykład, żeby raz na jakiś czas wejść i kliknąć eksportuj subskrybentów. To nie jest dużo roboty, ale eksportujesz sobie, nie wiem, 60 000 subskrybentów, na których zarabiasz, nie? Miej to w Excelu nawet, no bo jak się pojawi awaria w MailChimpie, ale to nie musi być nawet awaria. Może po prostu ktoś złoży jakiś komplement na twój mailing i oni ci zablokują konto. I co wtedy? Jak wyślesz newsletter? No ja wyślę, bo mam w Excelu listę subskrybentów, odpalę sobie Fresh Maila czy inny system i tam stamtąd będę wysyłał awaryjnie, nie? Zajmie mi to dzień na przekonfigurowanie wszystkiego, ale odpalę inny system, subskrybentów mam. A w przypadku blokady MailChimpa czy czegokolwiek, no nie mam, nie? Taki troszeczkę vendor locking, więc każdy musi pomyśleć, jakie dane są cenne i jak dużo traci, jeśli tych danych nie ma przez godzinę, tydzień, 2, bo to mówię, no jak sprzedajesz markowe gwoździe, tak, i o 3 w nocy wywali się sklep, to raczej nikt nie kupuje tam gwoździ, więc nie ma sensu robić kopii. No jak często w markowych gwoździach kupujecie gwoździe, nie? No, raz na kwartał, no to róbmy kopię co miesiąc, nie? Więc każdy musi sobie policzyć, ile w godzinę go e-commerce zarabia, ile będzie tracił, jeśli on nie działa i do tego dopasować rozwiązanie informatyczne. No i znowu sam tego nie zrobi. Potrzebuje kogoś od IT, więc widzisz, ten WooCommerce tani staje się coraz droższy, nie? Tak, no przede wszystkim muszą sobie z tego zdawać sprawę, tak? Tak, nie ignorancja. Jak jeździsz po szkoleniach, to widzisz, tak? Nawet to, co powiedziałeś, że wychodzi w trakcie, że... Tak, ja ci powiem, taka sytuacja, jak wybrałem fotografa ślubnego, nie? Albo wam zadam pytanie, jakbyście już mieli szukać fotografa ślubnego, na co zwracacie uwagę? Na zdjęcia, które zrobił. Na zdjęcia, które... A dla mnie to było obojętne.
No widzisz właśnie, nie? Ja wybrałem ziomeczków, bo zobaczyłem ich na weselu, gdzie oni nie dość, że mieli tam kilka aparatów nawieszonych u siebie, to chyba co 15 minut biegali na swój stolik i kopiowali zdjęcia z karty na laptopa. Ja mówię, ja pierdzielę, to oni są moi. Mogą robić najgorsze zdjęcia, ale te zdjęcia będą. Zagadałem z nimi, mówię, Przemek, bo to jest Przemek, bardzo polubiliśmy. I Przemek, jak to robisz? No normalnie robimy zdjęcia, karta, wymieniam kartę na czystą, to mi tam technik zgrywa i wysyła od razu do nas na chmurę. Ja mówię, wow, ja mówię, skąd na to wpadłeś? Mówię, bo znam historię z branży, że fotografowie przyszli na ślub, bo robili sesję zdjęciową, wracali do domu i mieli wypadek, oni przeżyli, ale już nie ma materiałów ze zdjęć, nie? Więc nawet jak my zginiemy, tak, będziemy wracać ze śluba, to zdjęcia będziecie mieć, tak? Bo one już są w naszym biurze i już ktoś tam siedzi i obrabia, nie? Nawet jak my zginiemy wszyscy, to sobie zdjęcia wyciągniecie, będziecie mieć surówkę, nie? Bo ciężko jest powtórzyć ślub, nie? No, trudne to I ja mówię, mogą być najgorsze zdjęcia ever, ale one przynajmniej będą, tak? I zobacz, no, fotograf rozkminił, to jest ta rzecz, na której zarabia zdjęcia. Najcenniejsza. Ma kilka aparatów zastępczych, tak? Nie oszczędza na tym, ma człowieka, to się wysyła. I to nie są drogie rozwiązania. No ile kosztuje? Laptop z podłączeniem do internetu, No który i tak wysyła. pracuje na co dzień. No więc dokładnie, musi więc to mieć, wiesz, nie? musi dokupić tylko większy dysk Google'a i kliknąć wyślij, nie? Dokładnie. I kiedy ty robisz kolejne zdjęcia, twój laptop wysyła zdjęcie, robi się kopia zapasowa, a teraz zobacz, jak już masz tą kopię w chmurze, to w tym momencie drugi fotograf siedzi w biurze i właśnie obrabia te zdjęcia tak naprawdę i kończysz wesele i następnego dnia masz obrobione fotki, nie? I tak w ogóle, no. Chyba Film Cloud tak wypłynął, ta firma, robiąc montaże film zaraz po eventach albo w trakcie eventów. Że przychodzi ekipa, robi ci zdjęcia, tak od Karola i tak dalej, robią filmy i eventy i w trakcie już montują. To jest tak, że wiesz, no ja znam takich znajomych, co po ślubie czekają, nie wiem, pół roku na zdjęcia, tak? No tak, tak. My czekaliśmy, nie Też wiem, znam takiego. tydzień niecały? To na film chyba jeszcze czeka. No my też szybko dostaliśmy, ale film jeszcze nie dostaliśmy. No, Bo właśnie lata o tym po mówiłem. ślubie. 3 lata. Być może zgubili, bo nie mają kopii zapasowych, nie? Tak. No więc widzisz, ja mogę mieć słabe zdjęcia, ale będą, nie? I to jest ta różnica. Tak Tak jest. samo myślimy o kopiach zapasowych w naszym biznesie. I to nie tylko biznesie internetowym, bo znowu, jak jesteś, nie wiem, taksówkarzem, no miej może jakieś auto zapasowe, albo dogadaj się z kimś, kto ci upożyczy to auto, no backup, nie? Tak jest. Backup w pracownikach. Kluczowy pracownik, który może zachorować. Tak jest. I wtedy, no nie ma pana programisty, pana informatyka, albo nie ma pani księgowej, to faktur nie zapłacimy, tak, nie? Tak, no to się zdarza niestety. Kamil, pogadaliśmy trochę o cyberbezpieczeństwie. Myślę, że już nasi słuchacze są bardziej świadomi. A jeśli mielibyśmy podać jakiś taki, nie wiem, scenariusz najczęstszy włamania do sklepu internetowego, to jak on wygląda? Taki, z którym ty się najczęściej spotykasz. To Pogadaliśmy o tym phishingu, który gdzieś tam te fejkowe wiadomości wysyła, a jest jeszcze coś? Znaczy to są właśnie dwa scenariusze, one się bardzo mocno ze sobą przeplatają. Pierwszy to jest niedbanie o techniczne aspekty sklepu. Jakiś automat, który hakuje masowo wszystkie WordPressy, PrestaShop, po prostu wejdzie i coś zrobi brzydkiego. Najczęściej wyciągnie dane lub podmieni stronę lub zainstaluje jakiś tam scam. Na drugi to jest właśnie phishing, który jest 100% skuteczny. Po prostu jest 100% skuteczny. Każdy prędzej czy później złapie się na phishing, nie? Tylko trzeba mieć jakieś aspekty techniczne, żeby się przed tym chronić, więc to są dwie najczęstsze metody. No lub po prostu takie to cyfrowe niedbalstwo, że może nie jesteś odporny na phishing, znaczy ciężko być, ale dbasz o to, tak? Nie klikasz te linki, unikasz tego jak ognia, aktualizujesz WordPressa, no ale twoje hasło wyciekło na przykład z jakiejś tam stronki z gierkami, nie? No i to hasło pasuje dalej do twojego sklepu, więc ciężko mówić, że ktoś ci złamał, zhakował sklep, no bo sklep był zaktualizowany, serwer zaktualizowany, nie klikasz żaden link, ale po prostu miałeś zadbanie hasło, które wyciekło gdzie indziej, nie? I tyle. A jak się przed tym zabezpieczyć? Bo jak moje hasło wycieknie, to co zrobić, żeby nie wyciekło, to po pierwsze. To ciężko. A po drugie, jak się przed tym zabezpieczyć? Bo wiem, że są jakieś takie klucze zewnętrzne, czy coś takiego, tak, to jest skuteczne, czy nie? Przed wyciekiem się nie zabezpieczysz, no bo, znaczy może zabezpieczyć przed wyciekiem od siebie, tak? Natomiast, no nie wiesz, czy taka, no teraz był taki bardzo znany wyciek z Morel.net, tak? No nie zabezpieczysz się przed wyciekiem z Morel.net, znaczy możesz się zabezpieczyć w jeden sposób. Jeżeli hasło z Morel.net pasuje tylko do tego sklepu, czyli wszędzie masz różne hasła, absolutnie wszędzie. Tak jak masz inne klucze do samochodu, inne klucze do domu, inne klucze do piwnicy i tak dalej, to w internecie tak samo, wszędzie różne hasła. Bo jak wycieknie hasło ze sklepu A, to ono pasuje tylko do tego sklepu A, co najwyżej ktoś się zaloguje i zobaczy, że te dildosy kupowałeś i nic więcej, nie? Albo gwoździe.
Albo gwoździe, tak? No to dziwny zestaw w ogóle byłby, nie? Natomiast nic złego się wtedy nie stanie. Każdy ma tam, wiesz, swoje potrzeby. Nie Dokładnie, wnikajmy. każdy ma swoje potrzeby, ale ja mówię o tych dildosach, bo to przemawia ludziom, że zaraz wycieknie, że tam Jest to coś na Allegro bardzo, kupowałem. bardzo to, nie? obrazowy taki Tak, przykład. ja mówię, no a co ty kupujesz na Allegro? Pokaż mi listę zakupów. Nie, pokażę ci. No to tak, wycieku się nie boisz, ale mi listy zakupów nie pokażesz, że to tożsame. I takie jest takie, oh shit, nie? Co sobie ludziom nie pomyślą, nie? Czy to dla kolegi kupowałem na 18, bo robiliśmy sobie joke'a, no, na pewno, nie? Wiesz, jak to będzie dalej w internetach, więc... Sporo ten kolega miał 18, nie? No, na przykład, nie? I to jest właśnie tak, że to wszędzie różne hasło zapisane w menadżerze haseł, czyli w programie, który przechowuje te hasła i o nie dba. Tak? Nie w przeglądarce, tak? W przeglądarce nie zapisujmy haseł, jeżeli chcemy być bezpieczni, tylko w menadżerze haseł. Tam KeePass, Bitwarden, LastPass, tak jest pełno, nie? Znaczy w Google wygooglać, tak? Ale znowu, największy opór to, kurczę, to trzeba zapisać w tym menadżerze haseł. Trzeba teraz wszędzie wejść i pozmieniać te hasła. No nie, to zrobię to jutro, bo tu marketing mi właśnie sprzedaż wykręcił na e-commerce, to potem, nie? I to potem mija takie 3-4 lata, a potem jest, no nie wiem, łamali się. A czy monitorowanie ruchu na stronie pomoże nam jakoś wykryć takie ataki, czy Tak. zagrożenia? Tak, jeśli się na tym znasz. Okay. To jak to zobaczyć w ruchu na stronie? No i znowu, Bo wiem, że na przykład serwery Google czy serwery Mety jest jakiś tam URL odpowiedni, że jest jedno wejście i trwa 0,01 chyba sekundy i wiadomo, że to serwery Mety chyba sprawdzają, czy coś tam działa. Tak, ale znowuż, no zależy czym sprawdzacie ruch. No, jeżeli sprawdzacie, nie wiem, Google Analyticsem, no to jest taki ruch, który jest już opóźniony, to nie jest żywy ruch, bo za czym to Google przemieli i pokaże. Część ludzi wycina sobie, ich nie widać w Google. Ruch trzeba by analizować po stronie serwera. W przypadku SaaS-a nie sprawdzisz. W przypadku własnego serwera, własnego, nie hostingu, na hostingu też tego nie sprawdzisz na bieżąco, więc własnego serwer dedykowany. No i wchodzimy w bardzo szczegóły techniczne. Więc zakładam, że większość słuchaczy tego nie sprawdzi. Natomiast to, co można sprawdzić, to też jest bardzo dziwne, no bo nagle na twój sklep internetowy, załóżmy, że to jest sklep większego kalibru, tam nie wiem, z 15 osób pracuje. Marketing, sprzedaż, obsługa klienta, prawnik, księgowa, nie? No i pan programista, co to klika i tam tak dalej. Nagle na sklepie jest 20 000 wejść. To jest 15 razy więcej niż zwykle. Ale wszystkie adresy IP są z Polski. Czy to jest atak? Wygląda dziwnie. Wygląda dziwnie. No i tak samo pomyśli sobie programista. Kurde, wczoraj było na naszej witrynie tak mało ludzi, dzisiaj jest tak dużo. Pewnie atak, przyblokujmy. No i on blokuje, no bo co ma zrobić, żeby witryna działała? Po czym przybiega szef marketingu, coś żeś ty kurwa zrobił. Nasza kampania wiralowo poszła, ludzie teraz nie mogą kupować, nie? No właśnie. Jak odróżnić duży ruch od ruchu, który wymyślił marketing, albo samo poszło wiralowo, albo coś tam, od ataku DDoS, nie? Okej, jak nagle na twój sklep zaczną wchodzić ludzie, nie wiem, z Pakistanu, z Indii, no to możesz mieć wrażenie, że jest to atak DDoS. Natomiast, znowu przykład z mojego życia, na jednym polskiej aptece internetowej mieliśmy ogromny ruch z Turcji. No i my wycinaliśmy ten ruch z Turcji, no bo kto będzie w polskiej aptece kupował? No okazało się, że to akurat był prawdziwy ruch, bo zrobili kampanię z jakąś influencerką, która jest znana w Turcji i tam do Polonii uderzyło. No i oni z Turcji wchodzili i my ich wycięliśmy, tak? Ciężko jest to odkryć, że nie jesteś osobą techniczną na bieżąco, więc... No dobra, ale widzimy, że użytkownik na przykład porusza się po stronie, wchodzi na stronę, wchodzi na jakiś konkretny produkt, który być może promujemy, dodaje go do koszyka i tak dalej. Czy w przypadku ataku hakerskiego też jest to podobnie, że on robi zakupy takie jakby, czy to da się jakoś wykryć? Właśnie da się wykryć, ale to mówię, czy tam, to... nie wiem, jakiś jest specyficzny czas na stronie spędzony, czy jakieś specyficzne ruchy? Od strony serwera. Tylko od strony serwera. Musisz własnego serwera, więc 90% słuchaczy pewnie odpada. Okej. Zobaczysz, że wchodzi pod dziwne adresy, z dziwnych IP-ków, ale bardzo często będzie się maskował i będzie wyglądało, że on będzie wysłał 1000 requestów, tak? Więc za czym ty to przejrzysz ręcznie, to zapomnij. Musisz mieć do tego system automatyczny, który to analizuje. Więc to są kolejne koszta, kolejne serwery, nie? Więc... Ciężki temat, dobra. Ciężki temat, nie? A bramki płatnicze. No. Czy możemy stracić dane klientów przez nieodpowiedni dobór bramek płatniczych? Pytasz bramki typu jakieś przelewy 24 i tak dalej? Coś takiego, tak. Nie, to one są bezpieczne. Możemy stracić, jak my źle oprogramujemy tę bramkę, czyli znowu wina po naszej stronie. W SaaSie jest to zrobione dobrze, bo SaaS musi działać. Jak to klikamy na swoim WooCommerce,
no to wierzymy, że ta wtyczka, którą ktoś gdzieś tam napisał kiedyś, działa poprawnie, nie? Czyli nieważne, którą metodę płatności wybierzemy, każda z nich jest bezpieczna. Ja bym unikał, nieważne, czy to powiedzmy, Blik, czy dokładnie tak. Google Jeżeli Pay. korzystamy z błamek płatności, to naprawdę my przekazujemy dane naszym kliencie, na imię, nazwisko, maila, kwotę do bramki płatniczej. Od tego momentu wszystko się dzieje po stronie bramki płatniczej i ona nam wysyła informację, zapłacił lub nie. Tak? Natomiast to, co może wyciekać, to informacja od nas. Tak? Natomiast w bramkach jest dowolna. Ja bym sugerował się ta, która ma mniejszą prowizję pewnie, nie? Na Janusza. A przepisy RODO, czy one mają jakiś bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo? Srodo? Frodo. Frodo, nie? To jest mój właśnie stosunek. Była taka sytuacja, znaczy RODO zrobiło dużo dobrego, bo ludzie zaczęli myśleć o danych osobowych, nie? Natomiast, no oczywiście był hype. Ci, co mieli zarobić na politykach prywatności, to zarobili. Na szczęście to, znaczy na szczęście, a nieszczęście to, co widzę w e-commerce'ach, weź skopiuj regulamin od nich, bo trzeba mieć, weź skopiuj politykę od nich, bo trzeba mieć. To nie o to chodzi, tak? To w polityce masz opisać to, co się swoimi danymi dzieje. Czyli trzeba usiąść i pomyśleć, czy te dane, które mi klient zostawia, ja przypadkowo nie wrzucam gdzieś. No bo gdzie dane z e-commerce'u lądują w takich typowych e-commerce'ach? No to zapiszemy sobie w Excelu, tu przerzucimy do jakiegoś systemu analitycznego, tu wrzucimy w reklamę, tu coś tam, nie? I jakbyśmy sobie to spisali, a potem popatrzyli, czy to, co robimy, jest legalne, to wyjdzie, że jest nielegalne, a jest nielegalne, bo jest niebezpieczne. Więc robią dobrze politykę prywatności, możemy znaleźć słabe punkty w naszej infrastrukturze, że tak powiem, nie? Typu wyjdzie, że no my te dane przerzucamy do Excela, ale ten Excel jest w sumie publicznie dostępny, bo tak żeśmy go wyklikali, ale nikt nie zna adresu tej strony. Poza wszystkimi pracownikami i botami, które to szukają, nie? Więc robiąc dobrze RODO, z jakimś sensownym prawnikiem, od razu znajdziemy, że tak powiem, błędy bezpieczeństwa w naszej w ogóle procesach, nie tylko procesach. Wyjdzie, że ktoś ma za dużo dostępów, za dużo uprawnień, bo dlaczego pani księgowa widzi, kto kupuje te dildosy i czy marketing powinien to widzieć? No może marketing powinien widzieć, ale nie z imienia i nazwiska, bo to będą być zanonimizowane, bo są dane wrażliwe i tak dalej, nie? I z dobrym prawnikiem zabezpieczyć się też przed atakami cyber, już tak w wielu elementach, nie? A potem trzeba tylko pogadać z programistami i informatykami, żeby to jeszcze bardziej zabezpieczyli, tak? Natomiast, no, wiesz jak wygląda z RODO, no trzeba zrobić, tak? No dobra, załóżmy, że już te dane nam niechcący wyciekły. Jaka jest jakaś procedura na to? Gdzieś to powinniśmy zgłosić? No tak. Tak, i to mówię o tym RODO właśnie. Ile czasu, ile godzin i gdzie trzeba to zgłaszać. I tam to wszystko trzeba pisać i... Tak, trzeba zgłosić. No i teraz są dwie szkoły, dobra i zła. Zacznijmy od złej. Zła jest taka, żeby zamieść pod dywan, tak, zakładam. Postawić na nowo i tak, widziałem takie przykłady. To jest bardzo dużo do mnie przedsiębiorców się zgłasza z pytaniem, bo mieliśmy wyciek, co robić, żeby to nie wyciekło bardziej, żeby ludzie o tym nie wiedzieli, nie? No słabo, bardzo słabo. No i niestety dużo firm tak postępuje. No i raz zobacz. Kupujesz w takim sklepie internetowym. Twoje dane z tego sklepu wyciekły. Nie? Wszyscy wiedzą, że masz te dildosy, ale... I gwoździe, ale wyciekło twoje hasło, bo nie masz wszędzie te same hasła. No. I przez to, że kupowałeś jakieś gwoździe kiedyś tam w sklepie, ktoś włamał ci do twojego banku. Więc jak powinniśmy poinformować? Wyciekły nasze dane, takie dane, żeby nasi klienci mieli czas coś z tym zrobić. Mogli zmienić hasła. Oczywiście większość pójdzie z hejtem, nie? Do dupy się zabezpieczacie, bla, bla, bla i tak dalej. No ale ci, co są inteligentni, zmienią sobie hasła w innych systemach i tak dalej. No wyobraźmy sobie informację, że wyciekają bardzo poważne dane medyczne, a ty ukrywasz jakąś chorobę przed rodziną. To lepiej rodzinie powiedzieć, że jestem chory, niż dowiedzą się tego z telewizji. Nie? I tak samo właśnie z tymi wyciekami. Lepiej poinformować o tych wyciekach, że takie rzeczy się zdają, bo my ochronimy naszych klientów. Ale właśnie wspomniane Morele wcześniej chyba tak dokładnie tak zrobiły, tak mi się wydaje. Tak, no ukrywały to przez miesiąc, czy nawet więcej, nie? A ludzie dostawali SMS-y z dopłatami typu dopłać za paczkę do Morele i ludzie płacili, bo byli oszukiwani i tracili jeszcze więcej, tak? No, gruba historia była z tym Morele, tam naprawdę drugi podcast możemy nakręcić, jak nie powinno się tego robić. Natomiast tak, poinformować na innych kanałach, social mediach, powiedzieć co wyciekło, zrobić tą analizę. Oczywiście bardzo ciekawy wyciek z Empiku, którego nie było, nie? To sprzed chyba miesiąca. Przestępcy na jednych forach dyskusyjnych napisali, że wyciekły dane z Empiku i pokazali fragment danych. No na pierwszy rzut oka, jak się na to patrzyło, no wyglądało to bardzo sensownie, bardzo legitnie, wyglądało jak faktycznie dane z Empiku. Ja też napisałem posta, że być może jest wyciek z Empiku, bo to tylko to, co widać, tak? Trzeba zachować czujność. Jak się okazało, nie było wycieku z Empiku, nie? Empik dementował te plotki, ale to im zajęło paręnaście godzin
to jeszcze w ogóle była sobota, chyba jakiś okres świąteczny czy coś, wiesz, sprawdzić, czy faktycznie to są nasze dane, skąd wyciekły. Pomyśl sobie jako Empiku, duży e-commerce w ogóle, nie? No to jeszcze marketplace. Tak, i marketplace, e-commerce, czy to są dane z naszego systemu partnerów, czy systemu płatności, czy z księgowego, czy z magazynu, skądś tam, nie? Okazało się, że ziomeczki wzięli dane z jednego wycieku, przykładowe, i dokleili sobie listę produktów, które ten niby kupował i to tak wyglądało, no. Więc my też powinniśmy sprawdzić, czy faktycznie od nas dane wyciekły, nie? Ile tego wyciekło, kogo poinformować, czy wyciekły dane tylko login, hasło ów, czy wyciekło, nie wiem, adres zamieszkania, numer telefonu i coś jeszcze, nie? No i do tego powinniśmy, i widzisz, taka polityka kryzysowa powinna być w firmie, co będzie gdy, nie? I tak dalej. Ale z tym się bardzo fajnie wiąże, nie zbierajmy w naszych e-commerce'ach nadmiarowych danych. Nie? Jeżeli na przykład, i to jest znowuż problem e-commerce'a, bo bardzo często sklepy internetowe, no to trzeba zrobić profil klienta, dodaj potyczkę płatności i tak dalej. Sprzedają usługi elektroniczne, typu PDF-y. To po jaką cholerę oni zbierają adres zamówień dostawy? I znowuż klient, który kupuje w takim e-booka poradnik marketingowy, no kazał wpisać adres zamieszkania. No Właśnie mnie to też zawsze zastanawia, po co ja kupując PDF podaję swój adres dostawy. No bo ktoś wyklikał nieumiejętnie sklep internetowy, wziął wtyczkę, która to obowiązkowa. Za każdym razem mnie to zastanawia. Tak, bo może jakiś obowiązek, może coś, nie wiem. Nie, po prostu wzięli wtyczkę, która to wymaga. I nawet nie wyklikali, czy to jest niewymagane, by się nad tym nie zastanowili. A jak już ktoś kupujesz PDF-a, a ktoś od ciebie chce adres zamieszkania, to podaj fałszywe dane, bo jak wyciekną, to wyciekną fałszywe dane, nieprawdziwe, nie? Podaj prawdziwego maila, żebyś tego PDF-a otrzymał, tak? Bo to było... No, jest taki znany żart internetowy, gdzie gościu bardzo zafiksowany na cyberbezpieczeństwie. Zamówiłem pizzę przez internet, ale podałem zły adres. Pizza nie dojechała, nie? Bezpieczeństwo wygrało. Więc wiesz, możesz, ale mówię, podaj fałszywe imię, Jan Nowak, który kupił na jakiegoś maila, nawet kamerskiego, zapłać jakąś tam kartą, no i jak to wycieknie, to będzie, że dziwny mail kupił PDF-a, ty tego PDF-a odbierzesz, ale no, jak to wycieknie, to się nie stanie. Ja mówię, no, właściciele kupują domyślny szablon, większość sklepów raczej robi wysyłkę klasyczną, stąd te pola są obowiązkowe. No i właśnie, zbierają nadmiarowe dane, o czym też RODO mówi, że to jest, nie wolno zbierać nadmiarowych danych, jak są niepotrzebne. No i potem to wycieka, jest wstyd. Jest drama. Jest drama. I jakieś nowoczesne narzędzia, które można stosować w celu ochrony sklepów internetowych, stron? W SaaSie je masz, a znowu, jeżeli mówisz o hostingu, zapomnij, bo na hostingu nic nie zrobisz, bo to ma być tania przestrzeń na odpalenie stronki. Jak masz serwer dedykowany, to tak, firewall, IDS, IPFS i tak dalej. No ale to rozmawiamy o znowu technologii, więc... Bo jeżeli pytasz mnie, czy nie wiem, czy mnie obrażasz, IDS i inne, ale... Bo jak pytasz mnie, czy zainstalować jakąś sztyczkę do e-commerce'a, która cię chroni... No to wiem, że nie. To dokładnie tak samo, jakbyś sobie obejrzał, jak robić operację na YouTubie i kupił sobie podręcznik dwustronicowy z obrazkami, jak zrobić tą operację. No nie, to nie ten level. To nie jest tak, że wiesz, wezmę pigułkę i jestem już super bohaterem. Chociaż są takie filmy. To w filmach działa. Czy sztuczna inteligencja, Kamil, pomaga jakoś w cyberbezpieczeństwie, czy jest wręcz przeciwnie, że pomaga przestępcom? Sztuczna inteligencja pomaga i jednym i drugim, bo to jest narzędzie jak młotek. Można nim wbić gwoździa albo komuś rozwalić łeb, nie? I jedni i drudzy z tego korzystają. Ci, co robią phishingi i kampanie phishingowe, kiedyś pisali... Mają łatwiej, tak? Czy... No mają łatwiej, bo kiedyś pisali taką łamaną polszczyzną, jak Ali tu musieć kliknąć, bo ci ja zablokować strona. To teraz przyjdzie to bardzo ładnie napisane w wielu językach i ty nawet nie wiesz, że to ktoś pisał, siedząc gdzieś tam, nie wiem, w Ukrainie czy w Rosji. Natomiast sztuczna inteligencja też pomaga wykrywać ataki, to od bardzo dawna. To nie jest ta generatywna sztuczna inteligencja, tylko machine learning i tak dalej. To od dawna, antywirusy mają to przecież zaszyte od wielu, że tak powiem, lat, metody heurystyczne wyszukiwania jakichś tam próbek złego oprogramowania. Natomiast przestępcom pomaga właśnie w tych cyberatakach, no wiesz, deepfake'i, nie deepfake'i, budowanie całych stron, całych narracji, wiesz, sklep internetowy, może się okazać, że przestępcy zrobili lepszy sklep internetowy, bo wszystko przetłumaczyli AI-em, niż ten przedsiębiorca, który wziął wtyczkę, nawet się nie pokusił, żeby add to cart, napisać dodaj do koszyka, nie? Niestety, teraz już... smutne. No trochę smutne, ale prawdziwe, nie? Tak, no to widać to po wiadomościach, co na fejsie spływają, nie? Już całkiem dobrze wyglądają, jedynie ten link wygląda bardzo słabo, ale niestety jak właściciele czytają, twoja strona została zablokowana, to bardzo jakby szybko reagują, klikają, żeby wszystko odzyskać, żeby tylko nie stracić tego. To jest ta ignorancja, bo jakby wiedzieli, gdzie mają ten sklep, gdzie go kupili, w jakiej firmie, i mieli to zapisane, to by się na to nie dali nabrać. A jak on nie ma absolutnego pojęcia, kiedy płacił za domenę internetową i przychodzi nagle ostrzeżenie,
które wygląda bardzo legitnie, no to trzeba kliknąć, bo stracę mój biznes, nie? Biznes stojący na... To wynika może z tego, że to jest jedna z pierwszych rzeczy, które robimy w biznesie. W sensie, wiesz, najpierw hosting, najpierw serwer i tak dalej. I to Sprzedawajmy, sprzedawajmy, a reszta później jakoś dzieje tam się będzie. wiele rzeczy, a o tym zapominamy. No. Biznes rośnie, a nasz sklep Najgorsze jest to, że o ile jeszcze właściciel kupi serwer i kupi domenę, to jest super. Najczęściej właściciel mówi, ej ty pracowniku, kup serwer, kup domenę. Pracownik kupuje serwer i domenę, ale no nie wiedząc jak to robić, kupuje często na swoje dane. Tak. Potem pracownik odchodzi Koniec. i koniec. No bo Zgadza się. abonentem domeny jest ten, kto kupił. Kurczę, Nie? trochę to brzmi śmiesznie, ale to jest Cześć, prawdziwe. W sensie to jest bardzo 17 częsty lat scenariusz. hostowałem poważne firmy, podfalnych influencerów, naszych znajomych, którzy no tak. No ale to nawet u nas jak jest, nie? Te menadżery firmy, No, tak, są. Potem nie da się tego przekazać, albo pracownik odchodzi, bo tam Tak, bo szef założone go na prywatne- powiedział, No, że dostęp. no, słabo zrobił swoją robotę, ale to nic. Zahaczyłeś trochę temat menadżerów haseł. tak. Są jeszcze uwierzytelnienia dwuskładnikowe. Jaką rolę one pełnią, te narzędzia gdzieś w bezpieczeństwie? Dobrą, kropka. Tak naprawdę do menadżera Mówiliśmy, haseł. żeby nie odpowiadał jednym zdaniem. No, AI dogeneruje resztę, nie? Nie słuchajcie. Słuchaj, no to jest tak, menadżer haseł, to ja to nazywam to pasami bezpieczeństwa w samochodzie. Dwuskładnikowe to jest poduszka powietrzna, nie? Jedno i drugie musi być, żeby przeżyć wypadek, krótko mówiąc. No bo jak masz poduszkę, nie masz pasów, to ci ryj rozwali, po prostu ta poducha. Rekomendujesz jakieś menadżery haseł, które są w prostu w Dowolne. życiu i twoim zdaniem dobre? Dowolne, Nie ma to Bitwarden, znaczenia. LastPass, KeePass, tak. Dowolne. A dwuskładnikowe uwierzytelnienie, no to najpopularniejsze to są kody jednorazowe. One są podatne na phishing, więc są lepsze takie niż żadne. Natomiast czemu są podatne na phishing? Bo jak cię przestępca wyświetli ci okienko, przepisz mi kod jednorazowy, to tam wpiszesz go i przestępca ma login, hasło i kod, nie? Dobrym zabezpieczeniem są klucze fizyczne. Natomiast o co chodzi z dwuskładnikowym uwierzytelnieniem? No bo żeby dostać do jakiejś witryny, mamy 3 dane do podania. Znaczy login i hasło. Ale login najczęściej jaki mamy? To jest nasz mail. A mail jest znany. Założę się, jak znam twojego maila, to wiem, jaki masz login do większości systemów. Więc właśnie 50% zabezpieczeń poszło sobie, no, nie? Więc bronicie tylko hasło. Nie, teraz jak hasło wyciekło jakiegoś tam sklepu internetowego, to ja już mam twój login, mam hasło i mogę próbować się logować. No i nawet mając swój login i hasło, kiedy będę wbijał się do Facebooka, to Facebook to, co zrobi? Wyśle tobie kod, którego ja nie mam, tak? Dopóki cię nie zmusza o podanie tego kodu, to mimo, że mam login i hasło, nie wejdę do Facebooka. To jest dwuskładnikowe uwierzytelnienie, więc dowolne dwuskładnikowe uwierzytelnienie jest super. Jeżeli mamy klucze sprzętowe, jest najlepsze, bo przestępca go wam nie ukradnie, bo musiałby do was przyjechać. A już mu się nie opłaca, bo on siedzi w Pakistanie, w Iraku, w Rosji, Moskwie i tak dalej, tam sobie gdzie siedzi, nie będzie was ścigał, nie? Więc włączać wszędzie, gdzie się da dwuskładnikowe uwierzytelnienie. W jaki sposób w takim razie powinniśmy się szkolić z cyberbezpieczeństwa? Dzień dobry, zapraszam na moją stronę internetową kamilbroniski.pl. Na hasło gwoździe dostaniecie rabat, nie? Markowe gwoździe. Markowe gwoździe. Dobra, a oprócz twoich szkoleń polecasz? To już jakieś- nic nie ma. na Żartuję. całym internecie. Jest dużo takich szkoleń, na przykład strona cert.pl, na stronie CERT-u jest bardzo duża ilość materiałów na temat cyberbezpieczeństwa. Na YouTube jest dużo materiałów i znowu jest pewien problem, bo cyberbezpieczeństwo to trudny temat, a ostatnio zaobserwowałem znowu na Instagramie, że pojawia się dużo właśnie wirtualnych asystentek, jakichś influencerek, influencerów, którzy zaczynają gadać o cyberbezpieczeństwie. No bo to modny temat Bo to zaczyna się modny robić. temat się zaczyna robić, zaczynają gadać takie głupoty, typu nie łączcie się do publicznych Wi-Fi, bo wam znikną pieniądze z konta bankowego, nie? No i taka laska ma 4 miliony followersów i wszyscy to wiedzą, a to jest mit, nie? Więc ja bym wszedł Mi na... nie zniknęły jeszcze. No tak, i dokładnie, więc nie wiem, niebezpiecznik.pl, sekurak.pl, zaufana trzecia strona.pl, no i CERT, tak, na stronie CERT-u. To są takie ważne miejsca, gdzie można znaleźć takie materiały na temat cyberbezpieczeństwa i słuchacie, powiedzmy, tych ludzi, którzy się na tym znają, a nie, powiedzmy, influencerów, którzy, no nie wiem, ostatnio widziałem w jakiejś kabarecie, że zaczyna gadać o cyberbezpieczeństwie, nie? Ja nie jestem pewien. Znaczy, okej, on ma dojście i on zapewne może fajnie opowiedzieć swoim słuchaczom, jak to zrobić, ale najpierw niech to skonsultuje, powiedzmy, z kimś, kto się na tym zna, bo często wprowadza w błędy, w mity, które powodują to, że człowiek mówi, kurde, to i tak się do mnie włamy, to nie ma sensu, nie? Albo głupie porady, które no wręcz szkodzą, typu
cykliczne zmiany haseł. Hasła musicie zmieniać często. Czyli twoim zdaniem nawet jak to są żarty, powinny być jakoś merytoryką opatrzone? No tak. Nie? Żarty się będą nosić, nie? Żarty się noszą. Będzie... Tak samo jak wiesz, no, dużo ludzi mówi, jeżdżę szybko, ale bezpiecznie, nie? No, to jest niestety. Jak wpadasz w poślizg, to musisz dodać gazu, żeby cię wyciągnęło. No nie, no, poślizg jest wtedy, kiedy jest nadmierna prędkość, tracisz przyczepność, no i tyle. Zwolnienie pomoże ci w poślizgu. No i tak to właśnie się dzieje, typu zmieniaj często hasła. A jak masz zmieniać często hasła, to jakie ludzie mają hasła? No schematyczne. Nie? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tak, no styczeń na 2, 3 wykrzyknik, luty na 2, 3 wykrzyknik i tak dalej, i tak dalej. To jest standard, nie? Więc musimy to wyciąć, bo podałeś moje hasła. Do Morele. Do Morele. I do Canvy też pasowało. Już sprawdził. Dobrze, to a jak mamy firmę, czy powinniśmy monitorować zachowania naszych pracowników, tak, pod względem bezpieczeństwa, tak? Znaczy powinniśmy ich szkolić przede wszystkim. Regularnie szkolić pod kątem cyberbezpieczeństwa. Nie tylko szkolić ich, jak robić, kręcić sprzedaż z e-mail marketingu i tak dalej, szkolić ich cyberbezpieczeństwa, bo tak pracownik będzie najsłabszym ogniwem. No dobra, załóżmy, że już mamy jakieś tam podstawy w firmie, pracownicy są wyszkoleni, da się jakoś monitorować, czy oni według tych naszych może zrobionych procedur, czy czegoś trzymają się, czy raczej ciężki temat? Tak, no można, jak najbardziej można to zrobić, tak? Można też im utrudniać życie, znaczy utrudniać życie. No, czyli tak jak wy zrobiliście, że coś tam wyłączyć tak, można zrobić takie testy, chociażby można zrobić testy. Tylko testy trzeba patrzeć z przymrużeniem oka, tak? Czy dali się podejść na ten atak i wytłumaczyć to pracownikowi. Na pewno nie wyciągnąć z tego konsekwencji. Dobry test phishingowy w firmie jest ciężko zrobić, ale to da zawsze jakiś pogląd, no bo ludzie się rotują, nie rotują. Poza takimi na przykład testami to regularnie zrobić na przykład program tak zwany bug bounty. Jeżeli ty zauważysz, że coś w firmie jest nie tak, że ktoś coś robi naokoło, coś nie powinien, masz punkty premiowe, nie? To jest bardzo fajna metoda, no bo znowuż, szkoliłem dużą agencję ubezpieczeniową, bezpieczeństwo wszyscy kumają, po czym jedna pracownica idzie na urlop i zostawia hasło do swojego laptopa, żeby wszyscy mogli z tego laptopa coś robić, gdyby czegoś nie było, nie? Ale to jest, dzwoni telefon do mnie i tak, panie, tutaj potrzebuję odzyskać dostęp do fanpage'a, nie? Ja mówię, dobrze, a czy to było pod menadżer firmy? Nie wiem, tam pan sprawdzi i dyktuje hasło, nie? No i kurde, też to w ogóle często nie zna, nie? Dasz Niestety. mi dostępy do biznes menadżera? Tak, już ci login i hasło wysyłam. Mówię, stop. No. I zrobić politykę firmy, jak zobaczysz jakiś incydent, to go zgłoś, ale nikt nie dostanie z tego konsekwencji. Po prostu wytłumaczyć tym ludziom. Dlatego widzisz, lotnictwo jest bezpieczne, bo mamy Polską Komisję Badań Wypadków Lotniczych, są międzynarodowe komisje i tam fajnie jest w każdym raporcie z incydentu, czy lotniczego, czy morskiego, jest informacja. Ten raport nie służy tam do tego, żeby kogoś oskarżyć, on służy w celu zwiększenia bezpieczeństwa na morzu i w lataniu. Więc jeżeli, nie wiem, twój pracownik robi coś złego i kolega to zobaczy, tak, idziesz tym na dywanik do szefa, ale nie po to, żeby go podpierdzielić, tylko po to, żeby nie rób tego więcej, bo są z tego takie konsekwencje, bla, 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 wytłumaczyć mu to wszystko i zero konsekwencji. No chyba, że robi to notorycznie, łamie zasady, no to pewnie warto go zwolnić, nie? Natomiast przypominać tym ludziom, że pewne rzeczy są niebezpieczne, tak jak wiecie, na halach produkcyjnych, jak to było taki fajny znak, że jak nie założysz rękawic, to jutro będziesz dupę podcierał łokciem, nie? Bo ci po prostu rękę urwie, nie? Albo choć w kasku wszędzie te znaki przypominające, bo ludzie lubią iść na skróty, nie? Tak. Tyle lat chodzę bez kasku, nic się nie stało, nie? No tak jak z tą bezpieczną jazdą. Dokładnie tak. Jazdą, I właśnie o to chodzi, przypominać. Najgorzej, że jak się stanie, to tylko raz najczęściej. Tak, no i to ludzie są w stanie sobie wyobrazić, nie? Natomiast w cyberatakach, ale jak coś nam wykradli? Wszystko mam na komputerze. No skopiowali, nie? Zrobili ksero tego, nie? Nie, że wynieśli komputer. Myślisz, Kamil, że takie audyty cyberbezpieczeństwa powinny być standardem? Tak. Coś więcej? No dobra, a jeśli mielibyśmy taki audyt zlecić komuś, czy robić go wewnętrznie w firmie, to jak się za to zabrać? Wiesz co, no i znowu taki szeroki temat, bo jak jesteśmy firmą, która ma e-commerce w SaaS-ie, no to raczej SaaS jest sam z siebie audytowany, to my możemy się przeaudytować. No, a załóżmy, że mamy już trochę większą firmę, która ma już swoje zasoby. No to tak, robić i audyty wewnętrzne, zewnętrzne, skorzystać raczej z doświadczenia ludzi, którzy się na tym znają, tak, że niech to audytują i tak naprawdę widzisz to, bo najczęściej skupiamy się znowuż na tym, na sklepie, jako samym korze, tam przeaudytują, czy jest jego kod dobry, czy serwer jest zaktualizowany. To jest dosyć łatwe do sprawdzenia. Nawet są bezpłatne narzędzia, ale mówię, ktoś, jakiś informatyk musi to ogarnąć. Natomiast nie skupiamy się bardzo często na procesach wewnątrz firmy. I możemy mieć bezpieczny sklep internetowy,
Ale wewnątrz firmy to pracownicy mają takiego prywatnego Excela. No, znowu dałem ciekawy przykład. Z hasłami. Z hasłami, tak. To był bardzo fajny przykład, gdzie był CRM, jakiejś firmy CRM, do którego nie dało się podłączyć AI. Wszyscy muszą dzisiaj mieć AI. Więc pracownicy wyklikali sobie nielegalnie automatyzację na Make'u, która pobierała dane z CRM-a, z tego Make'a wrzucała do publiczne, znaczy na Google Spreadsheet, na Excela, to szło sobie